Robić na przykład green screena na żywo za pomocą tego urządzenia. No i to wszystko działa nam sprzętowo. Próbuję to otworzyć. Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jestem Rusty, a ze mną jest Tech the Fox w ciele Naira. Hej, witam bardzo serdecznie, cześć. I co dzisiaj będziemy robić? Tak, dzisiaj przygotowaliśmy dla Was troszeczkę sprzętu, który będzie używany w przyszłości na fotołajkach i możesz zacząć przedstawiania po Twojej prawej stronie, znaczy po stronie widzów. Tak, tutaj mamy Atema Mini. To powiedz nam Tech, co to jest? Więc tak, to co mamy tutaj, no to jest właśnie mikser wizyjny. Kojarzycie pewnie konsolę taką DJ-ską, konsolę takie miksery do dźwięku i tak dalej. No to samo robi to tutaj, tylko że chodzi o to, że działa nam to do wideo. Możemy do tego podłączyć kilka źródeł obrazów, w tym przypadku po HDMI, jest też wersja z SDI-em i możemy sobie ten obraz miksować, łączyć, możemy różne rzeczy po prostu z tym robić. Możemy robić na przykład green screena na żywo za pomocą tego urządzenia. No i to wszystko działa nam sprzętowo. Próbuję to otworzyć. Tak, tutaj Rusty próbuje to otworzyć. Spróbuj pazurkami, może się uda. Właśnie tak robię. No, No więc ciężko. może od góry, nie wiem, cokolwiek. Nie mamy żadnych narzędzi, jesteśmy prosto z natury. Mamy tylko pazurki. Tak. Trzeba było to wcześniej otworzyć. No, udało się, już powoli się udaje. No, więc co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym mikserze? Jest to Atem tak zwany od Blackmagica, Blackmagic Design. Firma produkuje takie rzeczy i ona robi całe systemy Atem, które służą do miksowania wizji, czyli miksery wizyjne, całe systemy. A ten urządzenie, które my mamy, jest to takie bardziej mobilne, służy ono na 4 wejścia i możemy sobie za pomocą tego urządzenia wejść 4 różnymi wejściami do komputera za pomocą kabla USB-C. Taka ciekawostka, po podłączeniu tego miksera każdy komputer będzie widział ten mikser jako kamerę internetową, która nadaje Full HD do 60 klatek na sekundę. Udało się już otworzyć. No nie wiem, czy będziecie widzieć. W środku mamy jakieś takie paczkę powitalną. No i tuż po otwarciu już mówię Wam, co widzimy. Widzimy instrukcję obsługi, taką kartę powitalną, z którą może... O, i poleciało, ale jest instrukcja, jest przywitanie. Tam pewnie są jeszcze sterowniki. I uwaga, co my widzimy? Może właśnie na stolik i tak dalej. Spróbujmy to jakoś wyjąć. To ja może w międzyczasie to pozbieram. Właśnie. I od razu mów, co my tutaj mamy? Co to jest? Powiedz mi. Czy to jest... Mogę sobie DaVinci'ego ściągnąć? Tak, dostałeś bon na darmową wersję. Tak. Pobranie darmowej wersji. Tak, niestety do Atemów nie dodają wersji Studio Blackmagica Resolve'a. Dają tylko do kamer niestety, więc do Atemów niestety nie dają. Mamy takiego fajnego stickera. Tak, dostaliśmy o, ale fajne, ja tego nie miałem. Możesz sobie nakleić Blackmagic Design. Tak jak w Apple. No, dokładnie. No, ogólnie Blackmagic to jest taka kolejna firma Apple właśnie, że wszystko od nich i wszystko działa wtedy. Na szczęście ceny w porównaniu do Apple'a to mi się wydaje, że są bardziej przystępne, jeśli chodzi o sprzęt. Uwaga, uwaga, wychodzi Atem. Tak. Oj, no i wyszedł. Jakie wrażenia? Opowiadaj. Fajnie, dużo przycisków. No i tak jak właśnie widzimy, od przodu jest cała masa przycisków. Mamy te 4 główne przyciski, które będą służyły do wybierania źródła. Mamy przycisk Cut, Auto i przejście do czerni, czyli tak w OBS-ie możecie sobie... Mamy jeszcze do sterowania tym dźwiękiem, czasem, przejścia jakimiś efektami. No i możemy zestreamować. Tak, no i to jest ważna wersja, to jest Atem Pro Mini ISO, czyli to jest ta najbogatsza wersja, która pozwala nam nie tylko miksować. Najbogatsza. To jest najbogatsza.
Najmniejsza, najbogatsza. Najmniejsza, najbogatsza wersja, tak, bo są większe, które mają na 8 Jeszcze wejść. więcej wejść. Ale to jest najbogatsza wersja, jeśli chodzi o funkcje. Możemy 4 źródła, nie tylko miksować, robić green screena, nadawać to i tak dalej, ale przede wszystkim możemy dodawać grafiki. Te grafiki zostają w pamięci tego, to zawiera pamięć, czyli możemy dodać logo, możemy jakieś tam inne dodać grafiki i to tam wszystko zostaje. Poza tym mamy możliwość podłączenia dysku USB i nagrywania tych wszystkich 4 kamer osobno. Możemy nagrywać każdy z osobna wejście za pomocą tego ATEM-u, więc to jest dość fajna opcja. I taka ciekawostka, jak sobie to w czasie montażu na żywo pomontujemy, zapisuje się nam to do timelinii i potem możemy sobie to edytować z tych surówek, które się nagrają nam na dysk. No i to jest właśnie ta wersja, to jest ten jeden większy plus. I drugim plusem, który jest różni od wersji średniej i najmniejszej, bo są wersja ATEM-a mini, jest wersja Pro i Pro ISO. Wersja Pro jest taka, że posiada z tyłu wyjście Multiview, gdzie pod HDMI możemy sobie puścić podgląd 4 podglądów, plus jeszcze tam dodatkowe miarki, dźwięku i tak dalej. A jeszcze jakiś czas temu wyszły nowe ATEM-y z wejściem SDI. Czyli SDI to jest już takie wejście, interfejs bardziej, służący do przesłania profesjonalnego właśnie dźwięku, obrazu i jednocześnie. To jest w zasadzie dane są te same, co idzie nam w HDMI, tylko że one są mniej skompresowane. No i przede wszystkim możemy taki kabel ciągnąć do 100 metrów. HDMI wysiada nam po 30 metrach. Mi się udało 50 puścić po HDMI, więc spokojnie, ale po około 300 metrach HDMI zanika, trzeba kombinować. A takiego SDI możemy ciągnąć 100 metrów, nawet więcej i spokojnie ten kabel można sobie puszczać, zawijać, skręcać go i ten sygnał nam przejdzie. I poza tym SDI nie jest taki drogi jak w porównaniu do HDMI, chociaż są ekstendery HDMI, które na to pozwalają. Pokażę jeszcze od tyłu, jeszcze opowiem właśnie jak to wygląda od tyłu. Od tyłu mamy zasilanie, potem mamy port Ethernet i USB-C. Dalej mamy wyjście HDMI, którym wychodzi po prostu obraz. Można tutaj puścić Multiview, ale albo puścić output tak zwany, wyjście PGM-u. No i wcześniej mamy te 4 wejścia HDMI. No i jeszcze na początku mamy 2 wejścia na mini jacki zasilane z mikrofonami, czyli możemy tam podłączyć od razu prosto do słuchawki od komputera, takie gamingowe. Lub możemy podłączyć mikroporty, mikser, komputer, cokolwiek innego, nawet telefon można tu podłączyć. Fajnie, że mają tutaj wejście to takie gwintowane, że nie wyrwiesz jak zahaczysz o ładowarkę. No właśnie, mamy tutaj też wejście zasilania i ono jest takie przykręcane, zasilacz ma taką wtyczkę przykręcaną po to, żeby przypadkiem nie wyłączyć, no bo wiadomo, ktoś ogląda na internecie stream, no i nagle pyk, nie ma, mikser się wyłączył, kabelek wyleciał. Oczywiście jak prądu braknie, no to wiadomo. No jak prądu braknie, tak, znaczy systemy ATEM, te od Blackmagica, te duże, takie największe systemy, one mają linie zapasowe zasilania i to jest rozwiązywane na zasadzie, że są UPS-y i tak dalej, całe Ale systemy. równie dobrze można się zaopatrzyć w UPS-a, nie? No dokładnie, no ale całkiem działa. No i cóż, poza tym ATEM-em, którym będziemy wchodzić do komputera z obrazem, bo to jest, on będzie pełni funkcję i miksera jako grabber, bo za pomocą niego będziemy mogli wejść z obrazem do komputera. To jest jedno urządzenie, no i poza tym mamy jeszcze drugie, które Ci podam teraz. I od razu już mówię, to jest Holyland, tylko nie pamiętam symbolu, chyba 3000, nie, 300S coś tam, 300S Pro. 300 Pro standard. No właśnie, i to co to jest? Wygląda w sumie jak mikroporty troszeczkę, ale tak naprawdę to są transmitery HDMI. Jeden transmitter HDMI, czyli w sumie taki mikroport, tylko że do obrazu. Posiada wejście w HDMI i drugi taki transmitter, Dobra, znaczy transmitter. Bo to trzeba rozróżnić. Transmitter i receiver, czyli nadajnik, odbiornik. Nadajnik nadaje, odbiera odbiornik tylko. No i w nadajniku mamy po prostu wejście HDMI, a w odbiorniku mamy wyjście HDMI. No i w granicach swojego zasięgu jest w stanie to po prostu działać, nadawać bezprzewodowo właśnie ten sygnał po HDMI. Czyli tak mówiąc po prostu jest to bezprzewodowy kabel HDMI, tak najprościej mówiąc. Już udało mi się to otworzyć. Znowu bez łapek. Tak, z tego co patrzę to
Tu mamy TX-a. Tak, TX to jest transmitter tak zwany. Tak, to jest transmitter, ale do niego można użyć też takiej baterii. No, Sony NPF-y tutaj wchodzą, spokojnie. To jest takie grube coś. I to wpinamy. Chyba dobrze, chyba nie dobrze. Nie, to tylko w jedną stronę. To w jedną stronę tylko pasuje, więc... No i takie coś montujemy do kamery. A drugim to jest odbiornik. Wrzucamy sobie na komputer do Atema, do jakiegoś grabera. No i tu oczywiście możemy mieć, tu są oczywiście na odbiorniku mamy dwa wyjścia obrazu, że możemy mieć podgląd i nagrywać na drugim. No dokładnie, że możemy sobie... Natomiast tutaj mamy wejście i lub HDMI, czyli możemy sobie na monitor na kamerze podpiąć pod to. Tak, czyli mamy tak zwane wejście i wyjście tak samo na transmitterze, żeby można było to dalej przepuścić przez to na przykład i dalej puścić na monitor. A fajne bardzo rozwiązanie będzie służyło nam do przekazywania obrazu i dźwięku z mobilnej kamery, która będzie sobie latać po całym konwencie. O ile nam zasięg nie straci się, no to będzie raczej działać. To jest na 120 metrów około, więc myślę, że starczy. 120 metrów, pamiętajmy, że to w linii prostej, bo tam mogą być zabudowania, ale raczej damy radę, jak coś to No, jest... przez żelbeta to raczej nie przejdzie. Przez żelbeton to może nie, ale powinno mniej więcej po całym tym garażu na dole to powinno W działać. obrębie jednej sali to powinno działać. No, więc damy radę zawsze to cokolwiek lepiej pokazać, no jak się podchodzi czy coś, a jak nie, to co rozwiązanie. będziemy kombinować. Myślałem, żeby to do licytacji użyć. Bardzo dobry pomysł, bo w czasie licytacji, ogólnie jak na konwentach licytacje wyglądają, to jest sytuacja taka, że ktoś pokazuje jakiś przedmiot i ten przedmiot jest mały często i gdzieś tam pokazuje i mało co widać w zasadzie. A to jest fajny pomysł, będziemy mieć ekran, myślę, że można puścić na projektor obraz z tych przedmiotów, no i będzie można sobie z kamerą podchodzić, ewentualnie pokazywać, czy ktoś kto wylicytuje, to pokazywać tą osobę. No nie, zobaczymy, tu jest naprawdę tyle różnych możliwości, no więc to będziemy testować, sprawdzać. No i na koniec jeszcze tak powiem, odbiornik od tego Holylanda będziemy podłączać do Atema bezpośrednio za pomocą HDMI, to będzie gdzieś sobie niedaleko, no chyba, że to będzie gdzieś musiało być wyżej czy coś, no to wtedy dłuższy kabel HDMI. No. A pozostałe 3 wejścia do Atema będą na kamerach lub ewentualnie jakieś inne źródła. No więc jeszcze co byś chciał może powiedzieć, dodać? Ale o czym? No to tak, no w sumie to nie wiem, czy użyjemy jeszcze tego zooma. Nie mam pojęcia. No tak, jeszcze nie powiedzieliśmy o zoomie, który tutaj jest i służy nam do nagrywania dźwięku. Jest to Zoom H4n Pro, czyli odmiana H4. Służy do nagrywania dźwięku, tak po prostu najprościej mówiąc. A mamy podłączone teraz 2 wejścia po XLR-ze, w sensie jeden mikrofon, ten który tutaj mam, to jest Rode NTG3, jak dobrze pamiętam. No i łapie też 2 mikrofony, które są tutaj wbudowane na Zoomie. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Okej, no to będziemy się żegnać z Wami. Dziękujemy, robimy TV za szybką realizację zamówienia. Bardzo polecamy. Też tak samo fajnie się nimi się można dogadać, bez problemu, więc zawsze doradzą, jak coś potrzeba. Mają 2 oddziały, jest oddział w Warszawie i oddział w Lublinie. Pozdrawiamy oddział z Lublina. Więc myślę, że będzie w tym odcinku, więc na szybko podsumowanie. Widzieliśmy Atema, widzieliśmy Zooma oraz widzieliśmy zestaw Holylanda. Więc dzięki jeszcze raz, trzymajcie się cieplutko, do następnego odcinka. Cześć!